Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny temacik. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim, co dużo ludzi teraz ostatnimi czasy troszeczkę opisuje, a mianowicie, że są ciągle zmęczeni. Cały czas brakuje im energii, rano wstają, nie mają już absolutnie siły, nie potrafią się pozbierać, w ciągu dnia również nie mają siły. Niektórzy mają z rana siłę, później już za chwilę znowu nie mają siły, są zmęczeni. Po prostu nie mają do niczego ochoty. Wygląda to tak troszeczkę wszystko też jakby taka mała depresja. Jednak jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. Pierwszy to jest po prostu, że źle śpisz. Możesz źle spać. O tym był cały duży film, więc nie będę tutaj powtarzać chyba z 40 minut wykładu na temat właśnie snu. Całkiem niedawno był taki film, który tam robiłem dla Was specjalnie, gdzie wszystkie czynniki Wam o tym powiedziałem, także możesz sobie tam zajrzeć w ten film. Troszeczkę musisz się przeskrolować do tyłu, może 2-3 tygodnie, nie jestem pewny. Tam masz wszystko wpisane. Kolejnym punktem to jest, pamiętajcie, że mamy końcówkę praktycznie, że zimy. Już i bardzo, bardzo wielu ludziom brakuje witaminy D3 na ten moment, ponieważ nie ma słońca. A kiedy słońce jest, to jest go bardzo mało przez ten czas teraz, czyli pokazuje się tylko chwilowo, za chwilę znowu znika. A prawdopodobnie większość ludzi nie natankowała dostatecznej ilości słońca, ponieważ muszą pracować w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, sklepach, biurach itd., itd. Przesiadują tam całymi dniami i słońca praktycznie mają tyle co nic. A kiedy brakuje właśnie D3, no to wtedy zaczynają się problemy właśnie takie typowo słabe. Inną opcją jest, że można sobie jeszcze dosuplementować słońca. Są na to specjalne żarówki, które kiedyś Wam pokazywałem. Takie, które są do D3, czy też można mieć lampę dzienną, tak zwaną, też coś takiego Wam pokazywałem. To jest takie specjalne światło, które też pomaga Was obudzić. No i to jest właśnie to, bo przeważnie mamy sztuczne światło, tak jak tutaj teraz te żarówki wszystkie są sztuczne, chociaż ja tutaj akurat mam jeszcze tą taką prawdziwą żarówkę, które kiedyś były, te były najbardziej takie optymalne, jeżeli chodzi o światło i dawały takie w miarę najlepsze światło w tym wszystkim. Z tego całego spektrum żarówek, które dzisiaj po prostu są sprzedawane. Oczywiście najlepsze są jeszcze wieczorami świece. One też poprawiają od razu nastrój, humor, lepiej się melatonina wydziela i po prostu możemy lepiej iść spać. Ale jest jeszcze jeden taki dość niefajny problem, który ma miejsce. To jest wszelkiego rodzaju wiadomości, które po prostu mamy zewsząd, którymi jesteśmy zasypywani. Na ten moment już wiele razy powtarzałem Wam, że te wiadomości po prostu specjalnie są robione po to, żeby Was straszyć, żebyście się na tym koncentrowali i tak dalej, ale tu jest jeszcze coś innego. Oglądając takie wiadomości teraz tego typu, koncentrujemy całą naszą energię na tym. A to jest energia przeważnie taka negatywna, energia strachu. Czyli to jest emocja, która działa bardzo mocno. Ponieważ kiedy się boisz, wydzielasz pewne emocje, które po prostu tworzą Twoją rzeczywistość. To jest jak przy wizualizacji, co możesz robić. I teraz, kiedy Ty na przykład czegoś się boisz, czyli załóżmy wyjeżdżasz gdzieś z pracy czy coś, albo z rana z domu na przykład do pracy i sobie myślisz, Boże, żebym teraz tylko korka nie złapał, albo żeby mi tylko opona nie strzeliła, albo coś i pach, to się dzieje. Dlaczego? Ponieważ włożyłeś w to energię strachu. Tak jest. Włożyłeś w to energię strachu i to jest wzmocnione, ponieważ to jest bardzo mocno. To patrz, jak kiedyś coś potrzebujesz czegoś, nie? Załóżmy, chcę coś teraz osiągnąć, to nigdy nie wkładasz w to takiego wyczucia, takiego serca, jak kiedy po prostu się boisz. Wtedy to jest całkiem inna energia, dużo mocniejsza energia. I dlatego tak często właśnie przydarzają nam się te negatywne rzeczy, których się boimy. Ponieważ ta energia jest dużo większa, kiedy się boimy, niż coś kiedyś chcemy tylko czegoś. Ta energia jest kilkakrotnie razy większa.
I dlatego te rzeczy później się dzieją. I teraz jeszcze coś. Im więcej ludzi w to wchodzi, im więcej ludzi zaczyna się bać, że bo tu to, albo tu tamto, albo tu tamto, wszyscy wysyłają tą energię tego strachu w ten dany punkt, w tą jedną sytuację. I wtedy nagle dzieje się te najgorsze, czego wszyscy nie chcą, żeby się działo, ale wszyscy włożyli w to tą energię swoją. I to się dzieje, ponieważ jest to wykreowane energią strachu. Kolejny punkt, ponieważ to jest jak gdyby reakcja łańcuchowa. Coś widzisz, boisz się, wysyłasz swoją energię, kreujesz to. To się dzieje. Mało tego, wysysa to z ciebie energię. Ponieważ stajesz w takiej pozycji, co ja tutaj teraz na to mogę zrobić, ja mały człowiek. Wysyłasz całą energię i tracisz swoją energię. I zauważ, czy bardzo często nie zdarza się coś takiego, że kiedy pooglądasz sobie takie właśnie negatywne wiadomości, czy nagle nie czujesz się bardzo słaby. Jakby ci to po prostu całą twoją energię zeżarło. Przystań na tym przez moment i zastanów się. Kiedy teraz to wszystko widzisz, oglądasz z tych niefajnych rzeczy, które pokazują, czy nie tracisz swojej energii i nie jesteś słaby po tym. Po prostu nie musisz mi odpisywać. Zastanów się na moment przez tym. Albo sprawdź to następnym razem, kiedy znowu tak będziesz robić. Ponieważ niestety, ale to pożera naszą energię. I to wcale nie mało jej pożera. Koncentrując się na takich rzeczach. To jest fenomen znany już od lat. Kiedyś było to nazywane propagandą. To jeszcze było na przykład w czasach w USA, gdzieś tam 1930 któryś rok. Tam była propaganda. Tam zaczęli z tym eksperymentować, żeby tam jak najwięcej przez te kampanie reklamowe wtedy, te PR reklamy, które tam były, wszystko naganiali, żeby tą całą masę ludzi skierować w jednym kierunku. Żeby tam się wszyscy zgodzili. I tak samo działa to do dziś. Ponieważ dziś też się tak kreuje. Patrzcie, wystarczy, że ktoś wam pokaże jakieś wiadomości, załóżmy jakiegoś polityka w jakimś fajnym świetle, że tam poszedł coś komuś zanieść, a tam fajnie, pięknie, tu z jego rodziną, tu gdzieś jakiś wyjazd, poszedł się przywitać. Kreuje się jego obraz. I wszyscy nagle, ten jest super. Ale za tą kamerą to już wygląda całkiem inaczej. No, właśnie. I to jest właśnie kreacja obrazu, która jest do dziś. I to samo dzieje się z tymi informacjami. Myślisz, że to jest przypadek, że najpierw było później było później było później było i to się tak cały czas powtarza i cały czas idzie taka pętla, jedno za drugim. Myślisz, że to jest przypadek? Moi drodzy, to się już od 100 lat tak dzieje. Zawsze jedno i to samo w kółko. Po prostu, żeby was zająć, żeby waszą energię zjeść, żeby to wszystko zasilić waszą energią strachu. Oczywiście nie wszyscy to oglądają, ale mówię po prostu, ogólnie, żeby mi to było łatwiej wytłumaczyć, co chcę wam przekazać. Ponieważ to, że teraz tyle rzeczy się dzieje naraz, różnych niefajnych, to jak gdyby po części, mamy sami sobie do przypisania, ponieważ my sami kierujemy w to energię. Tam, gdzie kierujesz swoją energię, tam się to dzieje. I kiedy kierujesz tą swoją energię strachu w te rzeczy, to kreujesz to jeszcze szybciej. I dlatego ci u góry dobrze wiedzą, co robią. Oni sobie wymyślą jakiś scenariusz piękny, jak u Spielberga na filmie sobie to wymyślą i teraz to puszczają po prostu w obieg. Choć to jeszcze nie jest prawda, to się jeszcze nic nie dzieje. Ale ludzie już to zaczynają łapać, zaczynają się tego bać i zaczynają to kreować sami. I to się dzieje, pyk, 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 jeden po drugim. Tak to po prostu działa. Sami to kreujemy. Więc jeżeli jesteś ciągle taki osłabiony, to przeanalizuj sobie po prostu te punkty, które powiedziałem i może któryś z tych punktów będzie dla ciebie odpowiedni i popracuj po prostu nad tym, żeby to zmienić, bo wszystko mamy w swoich rękach.
Przyściuteńko. My wszystko kreujemy. Nas jako pojedynczych jednostek, które się mówi, że co ja mogę zrobić jako jeden, pamiętajcie, że my możemy bardzo dużo. Wszystko od nas zależy. Wszystko zależy od nas. Co na przykład jest w sklepach, to zależy od nas. Jakbyśmy tego nie kupowali, to by tego nie było. Bo po co ktoś by to miał produkować? My sami decydujemy, co chcemy. Nie jest tak, że ktoś nam wszystko z góry narzuca. Nie, my sami większość po prostu sobie wybieramy. Albo kupię to, bo jest łatwiej, bo nie muszę dzisiaj gotować. No i się napędza. Jest popyt, to jest i produkcja na takie rzeczy. Tak to niestety wygląda, moi drodzy. Dobra, taki króciutki temacik na dzisiaj. Do przemyślenia dla wszystkich. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Wasze komentarze. Życzymy wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.